Witamy w kolejnej recenzji SCDTV dla Gunfire. A dzisiaj mamy dla Was coś bardzo ciekawego. Jest to karabinek AEG, replika karabinka z rodziny AR-15 i tutaj uwaga, produkcji Modify. Do tej pory Modify było znane z wytwarzania wysokiej jakości różnych akcesorii, komponentów wewnętrznych do replik AEG i innych airsoftowych. Teraz Modify przygotowało swój własny, kompletny projekt karabinka, repliki karabinka AR-15. Oczywiście, tak jak przystało na panującą modę, jest to, prawda, nowoczesny karabinek z fajnymi akcesoriami w stylu szyny z wolno pływającą lufą, z systemem KeyMod, z ergonomicznym, prawda, chwytem pistoletowym oraz kilkoma innymi fajnymi bajerami, o których zaraz powiem. Ogólnie naprawdę przedstawia się to bardzo nowocześnie, fajnie, składnie i tak samo fajnie, składnie leży w rękach. No dobra, to teraz przejdźmy bliżej i opowiem, jak zbudowany jest ten karabinek. No dobrze, przed sobą mamy w pełnej okazałości karabinek Modify AR-15 o wdzięcznej nazwie XTC-01 chyba. Na początku lufa zakończona pięknym wybijaczem zębów, który jest stalowy. Sprawdzaliśmy to specjalnym magnesikiem z lodówki. Dalej mamy oczywiście szynę KeyMod. O, widzicie? Tutaj mamy nasze KeyMody, do których możemy dokupić akcesoria. Albo oryginalne, które kosztują $500, albo takie za 15 zł. Plastikowe. Dostajemy razem z repliką dwie osłony, takie plastikowe na szynę. Oczywiście KeyMod, nie radzę do nich podchodzić bez rękawiczek, bo są dosyć twarde i ostre. Oczywiście z góry normalna szyna Picatinny. Z przodu mamy, zabierz ten pstryczek oraz dziękuję Ci serdecznie. Nóżka składana, Modify, a z tyłu oczywiście będzie składany przeziernik. Dziękuję Ci serdecznie. Potem mamy oczywiście korpus, wszystko jest zrobione z wysokiej jakości aluminium. I teraz pierwsza fajna rzecz, którą mamy, to jest kabłąk spustowy, dosyć obły, jakby był w ciąży, a więc sadzimy tam grube nasze paluchy z rękawiczką oraz bardzo fajny, prosty spust, również stalowy i z dziurkami, żeby wyglądał jeszcze bardziej fajnie taktycznie. Oraz to, co jest bardzo mega fajne, przełącznik rodzaju ognia. Pod kątem 45 stopni mamy zmianę pozycji. Oraz to, co jest jeszcze fajniejsze, odwróć. Przełącznik jest dwustronny i to działający, tak jak w Scarach. W AEG-ach z rodziny AR-15 wiadomo, że jest to czymś bardzo rzadkim. Replika nie posiada żadnych oznaczeń producenta broni palnej, no bo nie jest to żadna replika broni palnej, ale na komorze spustowej, tutaj przy gnieździe magazynka, mamy wspaniałe, grawerowane logo Modify. Jak również z tyłu na stopce kolby, pokaż. Jak również na przyrządach celowniczych. Z tyłu oczywiście ucho do zawieszenia w naszym ulubionym miejscu oraz kolba. Kolba taka a la Crane, aczkolwiek ma oznaczenia Modify. Mamy oczywiście przycisk wciśnij kropka, gdybyśmy chcieli tam sobie wcisnąć nasze QD Swing Swivels, czy jak to po polsku się nazywa. Ale to, co jest fajne, to to, że ta kolba nie ma praktycznie żadnych luzów, co jest bardzo niespotykane, prawda? W AEG-ach. Naprawdę jest bardzo fajnie. Gdybyś mógł jeszcze obrócić drugą stronę, tutaj mamy okno wyrzutowe z działającym bolt catchem. Proszę odciągnąć. Uderz w bolt catcha. I teraz wyobraźcie sobie, że ta blaszka wróciła. Blaszka wracała nam, ale zrobiliśmy coś, czego nie robimy i rozebraliśmy replikę i teraz już nam nie wraca, trzeba to naprawić. Niemniej działało, pięknie odskakiwało, było piękne, klik i jest fajnie. Teraz podejdź bliżej i pokaż mi komorę. Szybko, szybko, szybko. Komora jest plastikowa z pokrętłem, prawda, góra-dół, czyli jak w nowoczesnych replikach AR-15. Teraz widzicie jeszcze na klapce, ona również, zamknij ją,
Tak, i teraz wyobraźcie sobie, że ona tak zostaje. Niestety zatrzask tej klapki jest plastikowy i nam udało się go zgubić, więc uważajcie na niego. Niemniej w komplecie na pewno go dostaniecie, spokojnie. To, co jeszcze odróżnia tą replikę od klasycznych AR-15, to jest oczywiście bardzo wygodny chwyt pistoletowy, wyprofilowany, świetnie leży w dłoni. Oczywiście jest z wysokiej jakości polimeru. Poza wspomnianymi problemami z wyrzutnikiem i boltkaczem, które mam nadzieję są do naprawienia, cała replika jest świetnie złożona, nic nie lata, naprawdę zero luźnych części. Ta kolba nas naprawdę zaskoczyła, która się w ogóle nie rusza. Oraz przede wszystkim jakość materiałów jest naprawdę świetna. Stalowy spust, stalowy tłumik płomienia, czy tam wybijacz zębów oraz bardzo dobrej jakości aluminium oraz wszystkie zastosowane polimery. Ok, a więc mamy naprawdę nieźle złożoną, bardzo dobrze wyglądającą replikę, ale biorąc pod uwagę, że to Modify, no to teoretycznie ona powinna oferować coś więcej. I teraz tak, zrobiliśmy coś, czego z reguły nie robimy, za co zapłaciliśmy niedziałającym boltkaczem, czy tam zwalniaczem atrapy suwadła, no ale dzięki temu możemy Wam powiedzieć coś więcej. A więc w środku mamy gearbox typu drugiego z lekko zmodyfikowanym szkieletem. Zmodyfikowana jest też prowadnica sprężyny, jest typowo jakby modifyowa. A dlaczego? O tym też zaraz powiem. Zębatki. Podobno niezniszczalne, ale również stricte modifyowe. Nie są wymienne ze zwykłymi, dlatego że musiały, prawda, jakby przepuścić ten przełącznik dwustronny rodzaju ognia. Natomiast tłok, głowica tłoka, to co to było, drzewo? Tłok, głowica tłoka to jest jakby standard, prawda, gearboxowy i tutaj na pewno można podziałać, aczkolwiek podobno nie trzeba, bo też one zniosą spokojnie dużo jakby nakładów na sprężynę. Kolega, który to rozbierał, pozdrowienia dla Ulata, powiedział, że spokojnie 150 można wkładać i nic więcej tutaj nie robić. Baterię trzymamy w prowadnicy kolby, zdejmujemy tą, i tutaj rozpoczyna się jakby kolejne dosyć niestandardowe podejście Modify do tematu, bo kolba nie ma kabli. To ja wyjmę to. Nie ma kabli. Kolba działa na, moi drodzy, na takiej szynie stykowej i przez co jakby tutaj ta szyna stykowa kończy się tamiją, jak zwykle, i bezpiecznikiem samochodowym. O ile w niektórych replikach ten bezpiecznik zjarywał nam się przy pierwszym strzale, ten naprawdę już całkiem sporo wytrzymał na 11, więc nie jest źle, aczkolwiek wiadomo, że prędzej czy później on pójdzie nie wiadomo gdzie, a zastąpimy go jakimś kabelkiem czy czymś. Niemniej, kolba, żadnych kabli na styki. Jest to jakby oryginalne podejście. Niech się elektronicy wypowiedzą, czy fajne. Wiadomo, 11 mieści się w prowadnicy, więc nie ma problemu. Gdzie mamy respa? To jest zajebiste. Gdzie mamy respa? No dobra, teraz kilka słów, jak to wszystko sprawuje się, prawda, w polu. Ja z tym karabinkiem byłem na kilku akcjach, gdzie wystrzeliłem naprawdę sporo kulek. Jeśli chodzi o pracę gearboxa, no to ona jest świetna, prawda? Na 11 reakcja na spust świetna. Tak zwany ROW, czyli szybkostrzelność. Wspaniale. Zasięg, jaki ja doświadczyłem strzelając z niej, to tam na pewno powyżej 400 metrów
50 metrów udało się trafić, aczkolwiek chłopka trzeba było dosyć mocno podkręcić. Teraz jeśli chodzi o magazynki, to magazynek, z którym dostajemy, to nie jest ten, replikę, to jest, moi drodzy, ten. Plastikowy mid-cap na prawie 200 kulek, czyli prawie high-cap. Jest plastikowy, siedzi w gnieździe bardzo fajnie, w ogóle prawie nie ma luzów. No i oczywiście podaje, bez problemów. Testowaliśmy tą replikę z magazynkami następującymi. Hexamagi, bez problemu. Emagi, również żadnych problemów. Wchodziło, wypadało i podawało. To jest najważniejsze w magazynkach. No i wygląda całkiem nieźle. Z tą naklejką również. Natomiast jedyny problem, jaki mieliśmy, to z plastikowymi mid-capami, tymi najtańszymi, które kosztują tam 2 zł. Już jestem gotowy. Tutaj czasami, nie we wszystkich, ale w niektórych egzemplarzach przy strzelaniu trzeba było sobie, prawda, pomóc. Poza tym reszta plastikowych magazynków bez problemu. No to tyle, jeśli chodzi o jakby moje odczucia z pola, naprawdę bardzo pozytywne. No i replika świetnie leży w dłoniach, aczkolwiek ja potrzebowałem tutaj, prawda, dodatkowej szyny, żeby mieć chwyt pionowy. Teraz tego nie mam, bo jest taki, prawda, dynamiczny ten setup, a w pole to zawsze sobie sprawdźcie chwyt pionowy. Magazynki Modify'a wyposażone są w system podświetlania kulek fluorescencyjnych. Musimy je rozłożyć, włożyć taką diodę, tylko pokażemy Wam to później, jak to działa, bo jest dosyć jasno tutaj. I dzięki temu przy strzale diody podświetlają kulki fluorescencyjne i wylatują nam nocą tracery. No, świecące kulki, no ale wiadomo. Jak się rozwalają. No. Dobra. Może coś widzieliście? My widzieliśmy tracery i było fajnie, natomiast żeby nagrać to ciężko było. Teraz przetestujemy celność mniej więcej. Wiktor stoi 40 metrów przed nami, zakłada rękawiczki, więc damy mu trochę czasu. Uwaga, 40 metrów. Gdzie? A, wiatr. Trochę nam wiatr wieje, ale trafiają w to samo miejsce. Jeszcze raz spróbujemy. Dobrze, 10 metrów dalej. Czyli 40 metrów pojedynczym strzałem przy celowaniu. Możemy się obawiać tylko wiatru. Uwaga. Sorry. Ja wiedziałem, że się to tak skończy. No dobra, potestowaliśmy celność i zasięg na stokowym hopie i stokowej gumce. I teraz tak, 40 metrów bez problemu, 50 na pojedynczym ogniu możemy wybijać oczy. Powyżej 50 już niestety prawdopodobnie trzeba zainwestować w lepszą gumkę. Pokaż się. No chodź. Coś czy nie? Gdzie? Tu. Ale nie ruszaj się. Wiesz co, masz suchą skórę i ci popękała. No dobra, teraz bardzo fajna rzecz, o której powiemy i zaraz ją sprawdzimy. Strzelałem do Wiktora na te odległości z tak zwanej prędkości większej, ponieważ ta replika jest repliką 2 prędkości. Prędkości podstawowej, czyli około 390, zaraz to sprawdzimy, stóp na sekundę, oraz prędkości
zredukowanej do około 360 stóp na sekundę, co też zaraz sprawdzimy. A robi się to poprzez obrót takiej dziurki, tutaj, taka jest dziurka. Wkładamy kluczyk, przekręcamy o 20 stopni i ta prędkość nam powinna spaść. A więc teoretycznie może ona działać jako replika na otwarte tereny oraz replika do tak zwanego close quarter. Nie ma? 380. Patrz. Trzyma te flesy. Dobra, starczy. Podsumowując naszą przygodę z Modifyem, więc tak, jest to świetnie wyglądający, świetnie zbudowany AEK, naprawdę wyższa półka, jeśli chodzi o wygląd, materiały i prawda, spasowanie. W środku również, jeśli chodzi o bebechy, możemy z czystym sercem powiedzieć, że to jest coś, czego naprawdę w niewielkim stopniu będziemy musieli się tykać. Ewentualnie do poprawy tylko hopek, ale to jest w każdej, naprawdę chyba prawie w każdej replice rzecz, którą prędzej czy później trzeba będzie zrobić. Różne ciekawe, niestandardowe rozwiązania, które no to dopiero dłuższa eksploatacja pokaże, czy są trafione. Niemniej jest celna, działanie świetne, no i bardzo fajnie leży w dłoni. Teraz każdy producent emek prześciga się w tym, żeby zrobić bardziej nowoczesną i fajnie wyglądającą emką. Niemniej ta jest jedną z fajniej wyglądających. Oczywiście replika jest do dostania w sklepie Gunfire. Dziękuję. Kurwa! Zobacz, co ja robię lepiej.